Właśnie zaczynamy przygotowania na Drift Masters. Doszły nowe zderzaczki od Mikinki do popsucia. Trochę nowych gratów. Ogólnie rozebraliśmy cały tył w dziku i zabieramy się za wymianę dekla w dyferencjale. Głównie robimy to po to, bo była taka sytuacja, że padały półosie i mamy teraz nowy dekiel, dzięki czemu ta sytuacja się już nie będzie powtarzać. Stary dekiel wygląda w W30 tak, jest mocowany na jedno ucho, co jest przyczyną później padania półosiek z racji tego, że ten dyferencjał cały pracuje. Dlatego z pomocą przyszło nam PMC i zrobiło nam na zamówienie taki piękny dekiel z dwoma mocowaniami. I teraz musimy stworzyć i wspawać mocowania w budzie do tego dekla, przykręcimy go na miejsce i po prostu już nie powinniśmy mieć problemu z padającymi półosiami. Wkładam nowy kubeł do dzika. Będę miał teraz kubeł z uszami, z świeżo nabitą homologacją FIA. Mocowania przejdą na profile, które właśnie stworzymy, co by wszystko było pięknie, ładnie zrobione. W Drift Masters jest teraz wymagane, żeby jeździć z Hansem. Dlatego też byłem zmuszony zakupić sobie Hansa, ale jakby nie patrząc, no bezpieczeństwo to podstawa. A taki Hans mocno ratuje w przypadku, nie wiem, uderzenia w bandę na przykład na zawodach. No, każdego dzwona, po prostu trzyma szyję w pionie i ratuje czasami życie, nawet można powiedzieć. Ćwierkają ptaszki, jest godzina 7 rano, zbieramy się na Drift Open w Pszczółkach. Trochę się pozmieniało od wczoraj, ponieważ chłopaki jeszcze walczyli z autem. Ja nie spałem prawie, więc nie musimy się witać. Pakujemy zaraz dzika na lawetkę, jedziemy na pszczółki. Weź mi powiedz, kto wymyślił briefing o 8:30 rano? Zderzak zapięty, zapinamy dzika pasami i ruszamy na pszczółki. Zamiast się strzemnąć, szukam cię wszędzie, choć wiem, że Dzień dobry. Dzień dobry. A pan co chce? Wsiąść. Macie? Nie. To musicie iść do organizatora i... Dobra. Za 4 minuty briefing. Tutaj macie linię wyścigową, więc de facto tutaj prędkość, no i te kąty, które nie mogą być zbyt płytkie. Siema, jest z nami Karol. Opowiem wam o trasie, jak wygląda poprawnie przejechana trasa w Pszczółkach. Co wiem, to powiem. Ogólnie nie jestem osobą kwalifikowaną do takich czynności, ale spróbujemy. To jest start, czyli miejsce, gdzie jest główna moja robota. Od tego miejsca zaczynamy. Mamy napad na pierwszą patelnię, gdzie po inicjacji jedziemy linią zewnętrzną. Mamy pierwszą zonę zewnętrzną. Na wyjściu z tego zakrętu jedziemy linią wewnętrzną, utrzymujemy linię wyścigową. I mamy zwalniającą zonę zewnętrzną zaraz przed dołkiem. Tutaj wychodzimy maksymalnie zewnętrzną linią pod górę na zewnętrzną zonę, utrzymujemy super wielką prędkość i wpadamy w prawy łuk również zewnętrzną, by zaliczyć tą zonę tutaj, która już się zdążyła zamazać. Po czym przekładamy się i na dohamowaniu lecimy na drugą patelnię, gdzie tutaj wpadamy z super wielkim kątem i wylatujemy na zewnętrzną, na drugą patelnię, gdzie jest ostatnia zona i kończymy. Tak wygląda trasa na drugiej rundzie Drift Open. Jesteśmy na torze w Pszczółkach, Paweł był na briefingu, właśnie wrócił, ściągamy dzika.
Po kilku pierwszych przejazdach treningowych padła pompa od sprzęgła. Kuba jeszcze nie dojechał na tor, więc postara się po drodze ogarnąć nową pompę i tak naprawdę najlepiej kilka, żebyśmy mieli na zastępstwo. Teraz popchnę dzika na park maszyn. Paweł i Mati odpoczywają. Paweł musi naładować baterię przed swoimi przejazdami, miejmy nadzieję, treningowymi. A jeśli nie zdążymy wymienić pompy sprzęgła, to tak naprawdę przed kwalifikacjami. No tak ogólnie wczoraj to walczyliśmy ze sprzęgłem. No i było wspawane nowe tutaj takie mocowanie. Jeśli Paweł naciskał sprzęgło, no to siła zamiast pchać, to złamała. No i po prostu teraz mamy zamontowany cały nowy pedał. No i tyle. I teraz no ja myślę, że to będzie grało. Także zobaczymy. Jak już zdążyliście zauważyć na naszych filmach, mamy nowego mechanika. Mechanik Mateusz. Cześć wszystkim, witam. Już od jakiegoś czasu serwisuje nasze auta. Tak naprawdę jeździ z nami na wszystkie zawody i dba o to, żeby Dzik oraz, miejmy nadzieję, BMW E46 Kuby podawały w tym sezonie jak najlepiej. Pompuj! 40 minut może pojeździć. To jest nasz wóz techniczny na pszczółkach. Gofer, golfer. Formuła Gruz represent. Tak jest. Front wheel drive, only snow drifting, handbrake using. Nie działa. Tylko 10 metrów obok. Dalej transmisję, która za chwilę pojawi się na stronie. Widzisz mi to koło tam pod... No dawaj, tak. Prawda? No, To weź tam podejść pod namiot tej klasy, nie mogę ich na tym iść. no spoko. Także wielka prośba o... O kurwa. Pomagamy ziomalom zawsze i wszędzie. Nas już słyszeć na żywo, online. No, to jest prawdziwy wóz techniczny, mamy dodatkowy bagaż. Dzięki mordo! Nie, dobry znak mordy. Dziękuję. Gdzie jedziesz, Paweł? Tak pali. Tyle. Nic więcej. Ale bezpieczne, co? Tak wygląda czyszczenie przednich opon. Nagrywasz mnie? No raczej. Zawstydziłeś się? Nie, to teraz muszę inaczej mówić, bardziej elokwentnie. A dobra. Nie da się. Z nami się nie da. O, masz ten ładny nowy wyświetlacz jak u Mastera. Tak, najpiękniejszy. Mogę ci nawet zajebisty. wyłączyć. No, masz panel ten nowy też, nie? Tak. No. Ale petarda. Masz coś starego? Ty nie widać. Biuro Pawła. Korpulińskiego. Dobra. 797 Paweł Grosz jedzie.
Jesteśmy po kwali ogólnie. Jedziemy właśnie na briefing dowiedzieć się, jakie są wyniki kwalifikacji. W wielkim skrócie kwali mi nie poszło dobrze, jestem w sobie zły, krótko mówiąc, ponieważ auto nie podało. Był problem z mocą w silniku. Nie wiem, auto jakby wpadło w tryb awaryjny, nie miało w ogóle pełnej mocy, jakby miał połowę mocy w dziku. I pierwszy przejazd miałem 0, ponieważ odprostowałem na długim zakręcie, nie byłem w stanie go połączyć, bo po prostu było za mało mocy. Sprawdziliśmy auto, myśleliśmy, że to linka, naprawiliśmy to, co się okazało, jednak to nie była linka. Myślałem, że auto jest gotowe, pojechałem na drugi przejazd i co? No i ta sytuacja się powtórzyła. Tak naprawdę miałem jedną opcję, albo pojechać, skopać dzika maksymalnie, albo odprostować. Wybrałem tą pierwszą opcję. Skopałem dzika na każdym zakręcie z 4 razy. Udało się, jakimś cudem w ogóle połączyłem całą trasę i dostałem 72 punkty za drugi przejazd. I walczymy dalej, no musimy ogólnie ogarnąć dzika, to jest podstawa i taki plan. 31 Paweł Grosz, 72 punkty. Zaczynamy dzień drugi, sprawdzamy silnik, ogólnie powinno być wszystko ok. Nie miałem przy okazji jeszcze sprawdzić auta na torze, dlatego mieliśmy regulator ciśnienia paliwa. Wymieniamy teraz jeszcze Mateusz, to jest Mat Motorsport, wymienia blow-offa. Ogólnie nie słyszymy go, możliwe, że też to było przyczyną. Wolimy wymienić na nowy, żeby mieć pewność. Teraz wymieniamy zapinkę w zderzaku, bo klasycznie ja lubię jeździć grubo i co, zderzak został zdjęty. Tak wygląda stara sprężyna. Zaczynamy trening do top 32. Będziemy upalać w parach. Auto podaje, jestem zajarany, nie ma problemów, mogę jeździć i zeszł mi duży problem z głowy i turbo jaram, bo w końcu mogę się skupić na jeździe, a nie na wszystkim innym naokoło. Tak więc oby tak stało do końca dnia. Miałem problem z autem. Czy pan jest modelem? A, przepraszam. A to smal, to nie. Jest szybki, jest naprawdę szybki.
Dzisiaj jest strasznie gorąco, w środku jest mega sauna, dlatego trzeba dbać o auto i często je chłodzić. Mi właśnie wyszło 100 stopni jej na zegarku, dlatego zrobiłem małą przerwę, żeby nie przeciążać silnika, krótko mówiąc. Treningi Top 32 cały czas trwają. Pawłowi się jeździ znacznie lepiej z tego względu, że auto w końcu podaje. I na pewno zastanawiacie się, skąd się wzięły tak niesamowite ujęcie z drona. Już nie musicie się zastanawiać. Siema, cześć, czyli FPV. Jak macie jakiś dobry sport ekstremalny, za jakąś zajawkę, my was nagramy i zrobimy wam takie ujęcie. Chłopaki latają sportowo, sportowymi dronami i nie mają hamulców. Podlatują jak najbliżej, wlatują w dym, koła ich wciągają, ale oni się nie boją. Kto by się bał, jak masz taką zabawkę ze sobą? 120 na godzinę, kupa mocy i walimy w tym beton i nic się nie dzieje. Witam wszystkich. Przyjechałem kadetem będziemy upalać. Kadeta zbudowałem ogólnie sam na bazie, kadet jest zbudowany na bazie Mazda MX-5 NC 2013 rok. Napędowo, mechanicznie jest natomiast BMW, czyli silnik M50, stroker na 2,9 litra. Możemy zerknąć, zobaczyć pod maskę po prostu. Sam zrobiłem auto, przyjechałem sobie pojeździć, taka jest prawda, nie? Baza to jest Kadet B, 67 rok. Fajne lusterka oryginalne z Kadeta B, deska jest oryginalna, klamki, raszka, no to jest właśnie, to mi się podoba, nie? Wielkie podziękowania, pożyczałem pedał sprzęgła, bo mi po prostu się wygiął, jest chyba już spracowany. Nie ma sprawy, wspieram Drift-Life'a, także jeszcze jak wygrasz tym pedałem sprzęgła, to już w ogóle będzie kosmos. Będzie na półkę. Będzie na półkę. Go nie założę, tylko postawię go sobie w garażu. Mam dogrywkę, pierwszy przejazd, wypadł z trasy, ja wypadłem za nim, nie wiem jak to sędziowie ocenili, ale dokończyliśmy później przejazd, on odprostował, ja dokończyłem w poślizgu. Drugi przejazd, nie mogłem wbić drugiego biegu, znaczy wbiłem drugi bieg, ruszyłem i nie mogłem wbić trzeciego, przez co mocno zwolniłem, w końcu mi się udało. No i zacząłem później trasę jechać normalnie, całą trasę poprawnie przejechałem. Mamy dogrywkę, sobie się nie dziwię, bo ciężkie do oceniania, dwa dziwne fuck-upy. Ogarniamy sprzęgło i jedziemy. Dogrywce z szatańskim Oplem. Szatański Newt wygrał, Dziku i Paweł jest w top 16. Komentatorzy się bardzo pomylili i powiedzieli, że nie przechodzę, ale jednak przechodzę, więc jest dobrze. Teraz będę jechał z Oskarem, w ogóle koleś z Torunia, znamy się bardzo dobrze. Z kim? Z Oskarem Biernackim. O, spoko. Ty jesteś po tej samej stronie co ja? A wiesz, że nie wiem? Ty mówiłeś mi, że wczoraj jesteś tam, możemy się spotkać. Tak. No. Top 8? No. Top 8. Top 8. Top 8. Trudno. No top 8. Dobra, umawiamy się. Top 8. Top 8. Top 8. Co się stało? Nie wiem. Nie wiesz, ale to opona czy co? Zamieszałem z oponami, powiem ci szczerze. A to jest złe. Zamieszałem tak z oponami, nie miałem tutaj na tej trasie, jestem pierwszy raz, nigdy na przyłkach nie latałem i cały czas jeździłem na CM3, na nalewkach. Sobie ładnie poustawiałem ciśnienia, wszystko, że wiesz co jest, nie? Po prostu miałem wyczute auto, dlatego kwali wyszło na drugie miejsce, w kwali było spoko mega, nie? I później mi spadła ta opona na przejeździe treningowym naszym, bo tam są takie rowy teraz wykopane, że jest koniec. Spadła mi opona i mówię, nie, chcę więcej trakcji, nie? I latałem na ekstremach, ale nie na tej trasie. I one miałem akurat napompowane tam 1-2 bala jakoś tak, nie? I ogólnie no nie podniosło mi tego extrema, nie? No ale teraz drugim jechałeś na A teraz jechałem znowu na tych, ale nawet dobrze ich nie miałem gdzie rozgrzać, było za dużo ciśnienia, tam nie skleiła na tym małym i wypadłem z trasy, nie?
Za dużo zamieszałem z oponami ogólnie, nie? No ja też się zdziwiłem, bo ogólnie byłeś lekko wolniejszy niż na Extremach, bo na Extremach w pierwszym łuku mi Tak, mega odszedłeś, tak, a ja tutaj wiesz, się wrzuciłem już tak grubo, mówię będzie szybko, to idziemy szybko, nie? I wiesz, już musiałem trochę pracować, ale... To, o co mnie pytałeś podczas pierwszej pary, czy tam wypadłem, to dokładnie powtórzyłem, to znaczy zrobiłem to, co mi powiedziałeś, nie? Wróżbita Paweł. No, wróżbita, dokładnie. Nie, no śmiesznie, nie? Przyjechaliśmy się tu bawić, zajebiście było, mi się podobało, nie? Super. A ty Samina. Ja już to wyklepałem. No, już jest wyklepane, było większe, ale jest wyklepane. To był dzik, to był dzik. Sytuacja wygląda tak, że ogólnie wygrałem drugi pedał, musimy go wzmocnić. Dlatego go wyjęliśmy i zaraz go pospawamy. Tutaj Kuba go pospawa. I jadę top 16 z Mikołajem Zakrzewskim. Tu jest jego fura, który aktualnie ma też awarię turbo, więc trochę jesteśmy niekompletni, ale się składamy i damy radę. Udało się, mamy nowy pedał dla Pawła. A teraz długo wyczekiwany zawodnik, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, Paweł Grosz, który dostał się naprawdę tutaj w fenomenalnym stylu po licznych dogrywkach i po wielu przejściach. Paweł, coś o sobie, gdzie cię można znaleźć i o tym, jak się tutaj właściwie dostałeś? Gdzie można mnie znaleźć? Można mnie znaleźć na Facebooku, YouTubie, Instagramie. Jak się tutaj znalazłem? No wygrałem parę top 32. Było dużo przygód technicznych, ale się udało. Cieszę się bardzo. A co tam się stało na starcie, że tak zamoliłeś? Zamoliłem z powodu takiego, że pedał sprzęgła po prostu się wygiął, dotknął budy, przez co nie mogłem wbić trzeciego biegu i była spora zamułka. Jakimś fartem udało mi się mocno wepchnąć i wbiłem trzeci bieg, wtedy pojechałem jak miałem. Całe szczęście, Paweł Grosz jest tutaj z nami. Wielkie brawa! Zak się śpi. Śpieszą. Słodkich snów. Mamy dzisiaj 3 dychy, prawie stopni, jest skwar.
Ci bardzo Cię przepraszam, młody człowieku. Daniel Bogucki, najmłodszy. Nixon udaje, że pracuje. Sprawę niektórzy mają. Nie, napracował się chłop. Będziecie mieli za to zajebiste wideo. Najlepsza para to Paweł Grosz i Brawo! Wielkie brawa! A ja też sobie z wami piątki zbiję. Wielkie brawa! Paweł Grosz. Brawa Ani! Dwa Anistrowi pojedynko. Wielkie okry jazdy. Słyszał dźwięk mojego aparatu, jak żeś wyrwał po telefon. No bo też chciałem zrobić. Co podsumowujemy? Jak się wam jechało ogólnie? Ogólnie jak było? Równo. Równo, no. Równo. Z tego co wiem, to było dobrze. Z tego co mi sędzia. Tak mówili, no. No Poza tym nie dobrze. testowałem w ogóle ciśnień, nie? Ja sobie też przyjechałem na start, mówię tak, jedziesz pewnie na niskim ciśnieniu, ja mam 1,8, no dobra, 1,6, nie? Stoję, mówię, nie no, mówię, kurwa, za dużo, nie? No. Dobra, 1,3, wiesz. Takim fartem to pojechałem, mówię, dobra, to wszystko, To dobrze. nie? Ale bardzo równo, fajnie, no ty mega równo jeździsz, tak? Są mega powtarzalne przejazdy, także... No, wiesz co, powiem ci, jedziesz że już ja w domu też jechałem Słuchaj, jak w ogień. Za tobą się jedzie jak w ogień, po No. prostu, no idziesz, zamykasz Nie masz oczy i innej opcji trzymasz, tak naprawdę, nie no, masz innej nie masz opcji, innej opcji, żeby się utrzymać. Także tak. bardzo fajnie, Piona, dziękuję serdecznie. Piąteczka, wzajemnie. Jesteśmy po zawodach. Skończyłem na 4. miejscu po walce ze Steviem. Były grube pary, niestety popełniłem delikatny błąd na wjeździe pod górkę, ale później się mocno wkleiłem pod pachę i w sumie jestem mega zajarany tym przejazdem, bo było naprawdę blisko według mnie. Wygrałem walkę za najlepszą parę z Pawłem Korpulińskim, mieliśmy dogrywkę w top 8? W top 8? Tak? Nie. W top 4. A, w top 4 miałem dogrywkę z Pawłem, za to dostaliśmy najlepszą parę. Na samym początku trasy trochę go popchnąłem. Sorry Paweł, no ale taki jest drift. I co? Ja się mega ogólnie jaram, bo to co się działo przed zawodami, mieliśmy naprawdę dużo awarii, dużo rzeczy na głowie. Na szczęście udało nam się to ogarnąć, za co dziękuję wszystkim wtajemniczonym, co pomagali. Jestem bardzo wdzięczny. Cieszę się, że udało się dojechać te zawody do końca. Jest taki wynik, jaki jest. Jestem zadowolony. Były dobre pary i to jest najważniejsze dla mnie. Jak chcecie być na bieżąco, to wiadomo. Subskrybujcie, wbijajcie na Facebook, Instagram. My się pakujemy. Siema. A w następnym odcinku zobaczycie relację z Drift Masters w Płocku. Pozdro!